Witam serdecznie. 8 kwiecień 2024 rok, godzina 20:23 i koniunkcja Słońca z Księżycem. Również zaćmienie, ale w Stanach Zjednoczonych. Nie przedstawiłem się. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia, i będziemy omawiać właśnie działanie planet w kosmogramie, które daje nam urzeczywistnienie rzeczywistości. Ten moment, który dzisiaj jest tego zaćmienia Słońca, przypomina właśnie powieść Faraona Bolesława Prusa. I także Quo Vadis Sienkiewicza, ze względu na to, że mamy taki moment, gdzie Pluton znajduje się w znaku wodnika. I od tego będziemy rozpoczynać. A dlaczego z kolei Pluton jest tak ważny w tym działaniu naszym? Ponieważ Mars jest właścicielem znaku barana, a Pluton jest jego wyższą oktawą. I tak się złożyło, że jest pierwszy w naszym kosmogramie i dąży właśnie do barana. To czas jeszcze przeogromny, ale znak Marsa jest w koniunkcji z Saturnem, który go uspokaja i wstrzymuje we wszystkich pochopnych działaniach. Też trzeba brać pod uwagę, że Neptun, który jest w rybach, jest w ostatniej dładzie i ostatnia dłada wodnika, czyli pokazywanie wolności, niezależności i lekkiego szaleństwa, gdzie Mars jest w lwie, czyli w swoim żywiole, i jednocześnie Saturn mamy w dładzie też lwa w rybach. I to jest rozwaga nad każdym momentem, fragmentem naszego działania, co jest bardzo precyzyjne i bardzo szlachetne, dlatego że wycofujemy się z pewnych błędnych rozważań, czy też rozliczeń tego wszystkiego, czego nie doświadczyliśmy, a jednak jesteśmy w tym zanurzeni i odpowiadamy na pewne czynności, które właśnie w znaku barana: Wenus, Słońce, Księżyc i Merkury. Merkury jest w tej sytuacji naszego barana jednym z największych propagatorów, ponieważ jest dla niego Uran jest wyższą oktawą, tak jak dla Marsa Pluton, tak właśnie dla naszego Merkurego Uran. A Uran znajduje się w Byku i razem z Jowiszem, a więc przeplata się dużo z tą intuicją zmian i przemian, które buduje nasz Uran w Koziorożcu, więc prawem zasłania się tym, że chce dekalogu naszego życia. Pragnieniem tego wszystkiego, co Jowisz daje w Strzelcu, gdzie w dładzie właśnie jest Strzelca, ale w znaku byka, i pokazuje nam te możliwości, które są tak szalenie dla nas intrygujące, budujące. Trzeba przyznać, że jest to kosmogram, nazwijmy, nowego życia, bo rozpoczął się właśnie ten lunarny czas zodiakalnego barana. To teraz jest w pełni rozpoczęcie tego wszystkiego i tu energia jest skupiona ku rzeczywistości.
Uran daje intuicję i błysk niesamowity. Jowisz nakręca wielkość i masę, ponieważ jest w znaku byka. To wszystko się gotuje, ale Saturn powstrzymuje naszego Marsa przed błędami życia. Jednocześnie Pluton nadaje ton historii świata. To wszystko razem daje maszynę, którą możemy wykorzystać właśnie do naszych wszystkich wspaniałych działań, bo do tej pory byliśmy wstrzymywani przez kosmos, przez branie pewnych sytuacji, które były dla nas doświadczeniem przed wejściem w nowe i powstrzymywaniem tego wszystkiego, co zanim się zbuduje. W tej chwili właśnie rusza ogromna machina czasu. Jeszcze wstrzymuje Merkury, który jest w retrogradacji, który nadaje ton, żeby chociaż on skończy to w znaku byka, ale jeszcze będzie trwał znak barana, ten lunarny, i on będzie zafiksowany właśnie na uranicznym sposobie myślenia i pragnienia tego wszystkiego, co jest wolnością, niezależnością i odpowiedzialnością. Brak odpowiedzialności będzie i jest srogo karany przez kosmos. Kosmos wymusza na nas dojrzałość i dojrzałość jest tym planem, który właśnie w tym zaćmieniu nadaje, ale tamtej części świata rozwagę i umiejętność planowania tego wszystkiego, co stało się wtedy w Egipcie, co opisał Bolesław Prus. A przecież wiemy o tym, że fascynowała go tajemnica ezoteryki w wielu faktach. Jeżeli przyjrzymy się, to nawet opisywał metal lżejszy od powietrza. I też stworzył pewne historie, które opisał w niesamowitych powieściach. To czas, który nam sprzyja jednocześnie sienkiewiczowskiemu spojrzeniu na rzymskie areny, gdzie możemy, ale nie musimy ich tworzyć, a możemy zebrać właśnie te wiadomości do tego czasu, bo czas ten jest nieomalże identyczny, bo Pluton wyznacza nam właśnie te epoki, o których będę wspominał. Ale dzisiaj musimy wspomnieć tylko wyłącznie o tym zaćmieniu, które na szczęście wychodzi na tamtej półkuli. I tam będzie dotykać tych przemian, tych zmian, w którą stronę lada moment się dowiemy. Jak Stwórca to ustawił i jak ułożył to domino, które, czy ten ostatni fragment dotknie nas, czy to jest możliwe, to zależy tylko od tego, czy umiemy grać w tą grę. Są szachy, jest domino, które układa się bardzo niebezpiecznie, bo może nas przewrócić nie w tym momencie, w którym byśmy chcieli i z której strony nastąpi ten ruch. Pluton jest planetą, która wyznacza kierunek naszego życia, ale my wyznaczamy samym sobie tempo naszego życia.
I od nas zależy, jacy chcemy być. Stwórca dał nam wolną wolę i w tej wolnej woli nie możemy się wyzwolić od złych nawyków i złych cech. I to jest najbardziej niebezpieczne, że nie potrafimy doszukiwać się dobra tam, gdzie ono jest. Tylko zawsze grzebiemy się w tej samej piaskownicy zła. I ciągle budujemy ten sam zamek i historia kołem się toczy i właśnie ten zodiak rozpoczyna nowe, świadome istnienie nasze, gdzie możemy naprawdę rozegrać to na planie naszego życia i przyszłego. Obyśmy zwyciężyli to, co jest tutaj zapisane, a to skupienie jest tak szalenie mocne i tak szalenie ważne. Czy damy radę? A mamy inne wyjście? Jak patrzeć odważnie w przyszłość i nie bać się zrobić jeden krok o jeszcze jeden dzień? A ten dzień jest jutro. Nie jest ten 8. 8 jest już po zachodzie słońca. Czyli mamy cały 9 i jeszcze kawałek 10. Do rozegrania w naszych myślach to, co chcemy zbudować w tej historii rzeczywistości pragnień naszego umysłu i nie tylko wszechświata, który kręci te lody. Retrogradacją tylko Merkurego wstrzymany jest ten cały ruch po to, żebyśmy zanalizowali właśnie w wodnikowatym systemie, a nie żadnym innym. Pluton wstrzymał się właśnie do wodniku po to, żeby pokazać, jak szalenie jest to możliwe, a przecież lada moment on też wstąpi do retrogradacji i wróci do koziorożca po to, żeby nam wskazać wszystkie systemy, które żeśmy popełnili i zrobili błędy, po to, żebyśmy mogli odnowić to wrażenie, że jesteśmy naprawdę mądrzy. Chyba że to przepuścimy w tym momencie. To jest dzisiaj. To jest dzisiaj w naszej świadomości. Od dzisiaj jest właśnie znak barana, który daje nam energię, której się nawet nie spodziewasz. Jak szalenie jesteś silny, jak daleko możesz sięgnąć. Dalej niż sobie nawet wyobrażasz. Bo tu to skupienie jest po to. To jest tak, jakbyś patrzył przez szkło powiększające na słońce. I ono wypala. W jaki sposób? Zależy tylko wyłącznie od nas. Od nikogo więcej. Na ile możemy w myślach budować marzenia. A marzenie się spełnia, ponieważ Uran i Jowisz są w koniunkcji w byku. Nie pozwolą na inne wyrażenia, jak na realizację tego, co nam się kotłuje w umyśle i co chcemy zrobić. I trzeba pamiętać o jednym, że planety nie znoszą obłudy i kłamstwa. Planety są niemiłosierne w swoim dążeniu. Dlaczego? Tak jest stworzono. Każda planeta ma swoje znaczenie i zawsze niszczące. W sobie ten cały kosmogram jest tylko mapą, jaką drogą podążać. Nic więcej. Podążajmy tą drogą, którą 2000 lat temu podążali pod tytułem Quo Vadis. I nie róbmy
tego, co się działo tam w Egipcie. Jeszcze raz, nie wchodzimy do tej samej rzeki. No cóż, zapraszam Państwa do radosnego momentu, kiedy jest właśnie znak barana. Znak barana daje nam nowe życie, nowe pragnienia i nowe to, co powiedziałam. Lecz nigdy nie smućcie się, bo to nie jest ta rola. Ta rola jest tylko przestrzegania przed tym, żeby nie myśleć negatywnie, by myśleć swobodnie i perspektywicznie. Neptun nam daje właśnie tą perspektywę, bo jest w ostatniej tej dładzie. Nie martwmy się, bo mamy historię i wiemy, jak z niej korzystać. Z kolei nasz wspaniały Jowisz z Uranem budują nam, tak by można powiedzieć, że światełko w tunelu, który sam się przybliża do nas. To światełko coraz bliżej jest nas, na tej płaszczyźnie coraz bardziej jest jasno, żebyśmy mogli wejść w to nowe życie, które jest przed nami w tym roku i w przyszłości. Bo ten czas jowiszowy daje plany dosyć długie, bo to takie minimum 12-letnie, ale Uran daje jeszcze dalsze plany. A jeżeli bierzemy pod uwagę te wszystkie mankamenty, to trzeba przyznać, że w tej chwili dostaliśmy prezent z kosmosu. My, nie kto inny. Bo możemy się wyzwolić od kłopotu. I to jest najważniejsze. Kłopotem jest nasze mierne myślenie i bierne. W tej chwili możemy podjąć wszelkie działania, jakie są w naszej duszy, to, co w nas gra i pragniemy ekspresji działania. Więc podejmijmy to. I każdy z nas, i z osobna, i idźmy do przodu razem, w jednym no co tu powiedzieć, kierunku? Nie mówmy o tym. Raczej bym chciał z tym przytupem, takim marszem, że aż słychać odwaga, bo Mars nam daje odwagę, a Pluton nam daje energię. Energię wolności i sprawiedliwości, bo jest on w wodniku. I daje nam tą perspektywę, że możemy rządzić. Czy umiemy? Neptun jest nadal w rybach, więc możemy skorzystać z jego wiedzy, tej historii, którą nakreślili wielcy pisarze. Nie tylko. My jesteśmy też nimi, pisarzami własnego życia. To od nas zależy, jak będziemy spełniać nasze czy pragnienia? To nie są pragnienia, to jest rzeczywistość po prostu. Tylko teraz właśnie pragnienia i te wszystkie historie możemy zmaterializować właśnie od dzisiaj. Poczekajmy tylko do Merkurego, aż on przestanie retrogradować, ale on przecież będzie, wtedy jeszcze będzie nasz lunarny baran. Więc idźmy ze sztandarem odwagi do przodu. Kroczmy. I na ustach co mamy mieć? No przecież najważniejsze. Stwórcę. Boga. Na Boga. Idźmy do przodu. Do zobaczenia w następnych historiach zodiakalnego ruchu planet. Ale najważniejsze co jest, że jesteśmy i wiemy o co chodzi. Do zobaczenia. Z Bogiem.